Hi, please turn on the English subtitles, cause this one is a bit different. Thanks. Co to jest pop? Pop to skrót od słówka popularny. Jest popkultura, jest pop w kinie, blockbustery. Jest popowa moda. Najpopularniejsze kroje ubrań w sklepach ubraniowych. Są popowe social media i popowe jadłodajnie. Ale najwięcej popu jest raczej zdecydowanie w muzyce. Tu pojawia się jednak problem, bo jak zdefiniować gatunek muzyczny, którego jedynym wyznacznikiem, jedyną cechą i charakterystyką jest popularność? Na przestrzeni lat przytrafiają się w nim Beach Boysi, Michael Jackson, Lady Gaga, a ostatnimi czasy multum artystów jednej piosenki, o których fani zapominają po 2 tygodniach. Nie da się. A jeśli spojrzeć na Polskę, raz widzi się orła cień, raz chodzi na randewu, raz się zastanawia, czy warto było szaleć tak, by nie wspomnieć o oszalaniu na Przez Twe oczy zielone, na każdy początek weekendu. Pomimo tego wszystkiego jednak, niedawno, bo w 2018 roku, miano popu skradło w naszym kraju coś nowego i zaskakująco dobrego. Małomiasteczkowy. 3. album Dawida Podsiadły. 150 000 sprzedanych egzemplarzy w 36 tygodni, najlepiej sprzedająca się płyta października i listopada 2018 roku, jak i samego 2018 roku w ogóle. Krytycy chwalili płytę za bycie w pełni polską płytą, za świetne teksty i sam klimat tych 40 minut i 11 sekund. Bestseller Empiku 2018, 2 Fryderyki roku 2019, najlepsza oprawa graficzna i album roku pop. Rok później, 28 września 2019, odbył się gigantyczny koncert Dawida Podsiadło i Taco Hemingwaya, na który bilety wyprzedano w kilka godzin. Stadion Narodowy, na którym odbyła się impreza, zapełnić polskiemu artyście poprzednio udało się 32 lata wcześniej, 12 września 1987 roku, zespołowi Perfect. Co takiego zawarto na tym niepozornie nazwanym albumie człowieka, który swoją karierę rozpoczął wygraną w X Factorze w 2012 roku? Po odpadnięciu z tego show zaledwie rok wcześniej. Jako że mnie ta tajemnica zaintrygowała, przesłuchałem Małomiasteczkowego. I już wiem. Dotarło to jeszcze do ciebie? Jeszcze nie wierzę? Jeszcze nie, naprawdę nie wierzę. Nie wiem. W bardzo dobrze zaplanowanej kampanii reklamowej najnowszej płyty Podsiadło, która łączyła mnóstwo wywiadów, ambitne filmowo-teledyski do singli z plejadami polskich aktorów i rozchwytywanie przez każde radio w kraju, niemalże non-stop podkreślano, że piosenkarz napisał całą płytę sam i po polsku. Jako że w polskiej branży muzycznej od lat panuje opinia, iż pisanie i śpiewanie po polsku dla polskich wokalistów jest śmiertelnie trudne, zachwyt nad tekstami Podsiadło tym bardziej zaskakuje. Zaskakuje jak same teksty, które prezentują wielki jego talent do tekstów po polsku oraz opowiadania w nich historii. Podsiadło właściwie opiera na nich swoje piosenki, sprawiając, że każdy słuchacz jest w stanie za nimi nadążyć, a co ambitniejsi dostrzegają jego zgrabną wprawę w tym fachu. Przykład? Utwór Jeans, który przedstawia sytuację niemożliwego romansu. W pierwszej zwrotce piosenki na pierwszy plan wysuwa się płaszcz kobiety, którą interesuje się główny bohater, by po całym pierwszym refrenie i bridge'u pojawić się znowu, tyle że w o wiele bardziej melancholijnej aranżacji. Dzięki tak intuicyjnie prostemu zabiegowi słuchacz obserwuje całą tą historię z płaszczem w roli głównej, który jako obiekt całkowicie martwy staje się posępną metaforą dla romansu niemożliwego, o którym traktuje tekst. A to dopiero piosenka numer 2 na całym krążku. Treścią płyty numer 3 Dawida Podsiadło daleko jest jednak od lekkości, za jaką chwalili ją krytycy muzyczni.
Małomiasteczkowy był od strony muzycznej właściwie duetem. Świetne teksty napisał Dawid Podsiadło, a całą płytę wyprodukował Bartosz Dziedzic. I prawdopodobnie to nazwisko powinno obarczać się odpowiedzialnością za brzmienie płyty, które jest niewyobrażalnie odświeżające. Kreatywnie wykorzystuje przyjazną elektronikę bez czerpania inspiracji z list przebojów. Łatwe do zapamiętania motywy muzyczne wirujące po utworach działają tu jak teksty Podsiadło. Bez wydumanej zawiłości stają się czytelne dla każdego słuchacza. Kompozycyjnie są to piosenki wyjątkowo skuteczne. Średni czas trwania jednego utworu to niewiele ponad 4 minuty. Dwa najdłuższe to Jeans i Matylda, trwające kolejno 5 minut 11 sekund oraz 5 minut 13 sekund. I są właściwie otwarciem i zamknięciem całego albumu, numerami 2 i 10 na liście tracków. Większość utworów trwa jednak poniżej 4 minut, mimo czego w każdej znajduje się miejsce na najważniejsze elementy muzyczne. Dzięki tak skondensowanym konstrukcjom, historię, którą opowiada spójnie Podsiadło na swojej płycie Małomiasteczkowy, doświadcza się jak eksperckiego, osobistego wyścigu rajdowego, w którym zbędnych elementów brak. Na tej drodze znajdujemy momenty wielkie i kameralne. Wcisnę się w bezpieczny kąt, w dziurawą ścianę wbiję wzrok, do sieci wrzucę płaczliwy post, polubisz go. Sąsiadujące ze sobą. Dobór brzmień i dynamiki muzycznej strony całości spaja ten album stylistycznie i narracyjnie. Na koniec opowiem coś o początku. Do Małomiasteczkowego podchodziłem jak opiewały go media i opinia publiczna, jako do arcydzieła. Pierwszym utworem płyty jest Cantate Tutti. Jego cały tekst brzmi mniej więcej tak. W mojej głowie natychmiast zrodziła się interpretacyjna myśl. Na pewno cały tekst ułoży się w logiczną całość, jeśli puszczę tą piosenkę od tyłu. Przystąpiłem więc do mojego arcydziełowego śledztwa. Z moim partnerem, kubkiem herbaty, dokonałem tego. Po odsłuchaniu dowodu mojej teorii skończyłem z tym. Po chwili konsternacji zrozumiałem. Arcydzieło nie musi być zawsze upstrzone misternymi poszlakami i ukrytymi przesłaniami. Arcydziełem może być również owoc nieposkromionej pasji i miłości zarówno płynącej, jak i wynikającej z tworzenia czegoś, co się kocha. Szkoda, że nie obróciłem uprzednio pudełka płyty, bo pewnie oszczędziłbym na tym spostrzeżeniu trochę czasu. Słowami samego Dawida Podsiadło. Napisałem faktycznie 10 tekstów po polsku, ale tak naprawdę to zaśpiewałem 9. Krótki tekst do utworu Cantate Tutti jest zaśpiewany tak, że się nie da zrozumieć. To jest celowy zabieg, ale sam tekst naprawdę istnieje, na dowód czego umieściłem go w książeczce z tekstami piosenek. To znaczy, wszyscy śpiewajcie. Cześć, ja jestem Kuba, a ty jesteś w moim poruszonym umyśle oraz historycznym, ponieważ pierwszym w całości po polsku, bonusowym odcinku sezonu 3, którego motywem przewodnim była popkultura. To oczywiście smutne i nie znoszę się z tobą rozstawać, ale z drugiej strony była to dla mnie niesamowita, osobista i mam nadzieję zaskakująca przygoda. Nie mogę już doczekać się sezonu numer 4.
Polecam pilnować strony na Facebooku, by nie przegapić ogłoszenia jego tematu przewodniego. A jeżeli Tobie też zdarza się za mną chwilami zatęsknić, zapraszam ciepło na moje konta na Instagramie, Twitterze lub Reddicie. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Niestety dłużej przedłużać już nie mogę. Trzymaj się proszę mocno przez te następne ileś tam czasu. Wakacje z Tobą były prześwietnym doborem towarzystwa. Jeszcze raz dziękuję. Hi, I am Kuba, and you are in my moved mind. Thank you for sticking out with me in the last, I promise, bonus episode of Season 3, Pop Culture. I also hope that my native language didn't put you off towards it, and that the English subtitles were all fine. It's always so sad to definitely finish each of my moved seasons, but at the same time, I can't wait to move on to do the next one. Also, don't forget to follow my Facebook page so you don't miss the Seasons 4 title announcement there. And if Facebook isn't enough for you, help yourself and go to my Instagram, Twitter or Reddit pages. All the necessary links to do that are in the video's description. Unfortunately, I shouldn't really drag this last episode on any longer. Spending these holidays with you was an excellent way to spend it. And thank you, once more. Tłum. Więcej nie będzie. Tyle sprzedaliśmy? To się nie uda.